Witamy bardzo serdecznie, Michał. Cześć Pawełku, witamy Was. Złotej jesieni. Piękna, złota Wiem, że jesień. niekoniecznie trzeba zacierać ręce, ale aż to samo przychodzi. Ja rękawy zakasałem do roboty. To jest wyjątkowo ciekawy temat, bo ciągle jak gdyby powiedzmy przekonujemy, pokazujemy różne możliwości zastosowania ciągników ARPS. Tak, mamy akurat pokazujemy takie możliwości, sposobności. Dokładnie, nawet takie już delikatnie szerszego zastosowania. Ukierunkowujemy się w kierunku zimy, no bo ona się zbliża, bo to jednak jesień i lada moment może już barwa spaść, pomarańczowa, typowo komunalna. Dokładnie tak. I jak można jeszcze dodatkowo nie wiem, wymyśleć zadanie, pracę, żeby zwiększyć i ubogacić nasze, powiedzmy, bilanse ekonomiczne w małych, średnich gospodarstwach lub jeżeli ktoś prowadzi własny biznes związany, nie wiem, na przykład z ogrodnictwem, zakładaniem ogrodu, prace ogrodowe, prace na terenach zielonych, prace komunalne. To jest bardzo szeroki wachlarz, ale jednym z takich aspektów bardzo istotnych jest to, że w tych terenach zielonych mamy do czynienia z bogatą florą związaną z drzewami, gałęziami i wtedy się robi coś troszeczkę... trzeba z tym, albo inaczej, dobrze by było coś z tym zrobić. A to jest nawet, powiedzmy, też jak gdyby kierunek, jak gdyby w kolejnym kierunku biznesu. Tak, kolejną gałąź. I to nie tą gałąź, którą chcemy zutylizować, tylko kolejną. Finalnie tak, ale można ją przetworzyć też na kolejne pieniądze, bo z tego możemy zrobić kompost, z tego możemy zrobić zrębki, które nawet pokażmy, bo to widać tutaj, już żeśmy tu pracowali. To są mniej więcej tego rodzaju, jak gdyby zrębki. O różnej frakcji. Różnej frakcji. Ale jakim narzędziem, jaką maszyną? Dokładnie tak. I pokażmy tą maszynę. To za nami. To nie jest może demon wielkości. Polski producent. Polski producent. Rodzinna firma, marka Remet CNC. Dokładnie. Zajmuje się już od wielu lat profesjonalną produkcją rębaków. Ma już w tym doświadczenie i ma bardzo szeroką gamę swoich produktów. Tak. Rębaków takich napędzanych z ciągnika, czyli rębaków mobilnych, które możemy zastosować w różnych miejscach, ale i rębaków stacjonarnych. O napędach elektrycznych i napędach spalinowych. Bo to już jest różne zastosowanie. Bo to też trzeba o tym pamiętać, że powiedzmy bo to jest problem. Jeżeli wjedziemy do parku albo gdzie w jakieś właśnie takie większe użytki zielone z punktu widzenia parków, terenów zielonych, wygenerowane po takich przycince, bo to wpadnie kilku takich specjalnych ludzi, bo zwłaszcza zadowoleni. Zwłaszcza jak nam te tereny już dojrzewają i mają te ogrody czy parki ileś lat. Dokładnie. No, sam mam taką sytuację u siebie, że już teraz powiedzmy rębak staje się potrzebny, a taki koniecznością wręcz. Ja bym to powiedział marketowej już nie da rady. Nie da rady, ponieważ średnice tych pniaków są coraz większe. A pamiętasz, jaka tu jest średnica? Tak, tutaj możemy zastosować, przepuścić przez tą maszynę, jakby unicestwić materiały o średnicy nawet 12 cm. To jest sporo. To jest sporo, bo ta maszyna wygląda delikatnie, Michał. No ja się jej nie czepiam, żeby była sprawa jasna, ale to nie i ten ciągnik też nie jest demonem wielkości. Konstrukcyjnie maszyna jest tak stworzona, że ona gabarytowo nie jest zbyt duża, nie jest zbyt ciężka, a po to, żeby była możliwość podłączenia pod ciągniki niewielkiej mocy, ale z kolei, żeby to narzędzie było mocno uniwersalnym i potrafiło zrobić naprawdę konkretną robotę. Ale też nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo tak kilka smaczków pokażmy, nie? Bo mamy wałek. Ten wałek też nie jest taki, powiedzmy, hula hop. To jest wałek ze specjalnym sprzęgłem ciernym. To jest dopłata, ale chyba warto. Warto w to zainwestować tutaj, bo tego typu wałek WOM zabezpiecza nam maszynę przed uszkodzeniem. Gdy nastąpiłoby przeciążenie, wpadnie materiał niepożądany. Warto, Michał, o takie rzeczy dbać, bo to jest po prostu, nikt nie lubi wydawać pieniędzy na naprawę, szczególnie jak to się popsuje podczas pracy. To jest daleko do bazy, daleko do tego. Dokładnie. Nie? A jednak taki wałek to jest niby takie małe beleco, ale jednak załatwia nam sprawę, że czujemy się bezpieczni i możemy ciągle pracować. Fantastyczna regulacja. Słuchaj, tutaj strumienia podawania z rębków. Poza kadrem powiem, że Michał się tym bardzo długo bawił, nie? Bo to pokazywał. Proste, mechaniczne, ale jakże praktyczne nastawy. Tutaj w zależności od wysokości, od wielkości przyczepy możemy nawet
sobie tutaj zmodyfikować ten komin, czyli wysokość wyładunku. Tak jest. I możemy tutaj zastosować tak zwaną rurę pośrednią o długości tam bodajże około metra, a to nam umożliwi załadunek większy na większe środki transportu. Ale właśnie Ty mówiłeś o tym uniwersalizmie, czyli możemy zwiększyć nic, możemy to regulować. Wróćmy troszeczkę też do wałka, bo akurat w tym ciągniku, który my tu mamy... No jest fantastyczna rzecz, bo mamy w łatwy sposób możliwość wyboru prędkości obrotowej wałka WOM. Albo standardowe 540 obrotów, najczęściej stosowane. Albo 1000 obrotów na minutę. Co coraz częściej się z Co kolei coraz pojawia. częściej się stosuje i dzięki temu, że ciągnik tego typu niewielkich gabarytów, bo najmniejsza seria 2000, ale z przednim napędem. a takie opcje ma, więc możemy z kolei znowu zastosować szereg maszyn o różnych wymaganych prędkościach wałka. Dokładnie, ale też zwrócimy uwagę, bo też akurat widać tutaj w tle wyjścia hydrauliczne. Mówmy o hydraulice, ponieważ to urządzenie też ma zapotrzebowanie hydrauliczne, a ciągnik ma wydajną pompę hydrauliczną na poziomie sumarycznej 60 litrów na minutę i tutaj wykorzystujemy, bo mamy tutaj taki hydromotor, zobacz, silnik hydrauliczny, który co nam napędza? Coraz częściej, nie tylko w branży rolniczej, ale właśnie tej okołorolniczej. Tą hydraulikę wykorzystujemy. Dokładnie, czy do zamiatarek, czy do różnego rodzaju urządzeń. Hydraulika stała się, powiedzmy, takim nieodzownym elementem i dobrze jest, jeżeli parametry ciągnika, a Arbos takie parametry ma, te 60 litrów na minutę, jest bardzo cenne w tym momencie. A ta hydraulika, Michał, do czego tu? A hydraulika, otóż ta napędza nam walec dozujący materiał, który umożliwia nie nam... chodzi o rębak, bo samo rębanie jest wałkiem. Tak jest napędzany od wałka WOM. Dokładnie. Natomiast tutaj poprzez hydraulikę mamy napędzany wałek dozujący. Dokładnie. Wałek dozujący zastosowany w tej maszynie daje nam taki impuls, iż materiał jest podawany sukcesywnie i płynnie, a to z kolei wpływa zdecydowanie na wydajność i efektywność pracy tym narzędziem. Też urządzenia, I bo trwałość. bo można by powiedzieć, że i to jest taka praktyka już od bardzo wielu lat, że na śmieciach można zarobić. Dokładnie. Brzmi to może trochę szokująco, ale to, co ogólnie by każdy użytkownik, który wyczyścimy mu taki teren, będzie uważał, że to są śmieci i on ma z tym problem, bo musiałby to opłacić, dodatkowe opłaty za wywózkę czy coś takiego. Proszę bardzo, my to weźmiemy, a dobry i sprytny gospodarz przetworzy to na kompost, który później zagospodaruje później przy zakładaniu innych ogrodów. I to jest bardzo cenne, jak można wielokrotnie wykorzystać, mając ciągnik Arbos w wersji komunalnej, mając prosty rębak, czy proste inne doposażenia, czy to będzie posypywarka, czy to kosiarka, już mamy kolejne etapy, które możemy zwiększać wykorzystanie które maszyny. powodują nam, że ten ciągnik staje się ciągnikiem, narzędziem uniwersalnym. Trzeba też jedną rzecz powiedzieć. Rębaki to jest dość niebezpieczne narzędzie. Dlatego trzeba zastosować wszelkie przepisy tutaj BHP, bezpieczeństwa. Tak. Kask. Bardzo ważna rzecz. Może się to wydawać dziwne, ale naprawdę jest potrzebne. Okulary, które ochronią oczy. Bo to jednak dobrze jest widzieć świat w kolorach, a niepotrzebnie wylądować gdzieś później u okulisty. To jest dosyć, że kolejki są i to jest drogie. Kolejna rzecz, założyć jednak kamizelkę odblaskową. Dokładnie, bo gdy żeby pracujemy... być widocznym dla operatora i dla tych, bo to są różnego rodzaju prace. Czasami pracujemy troszeczkę dłużej, kiedy już jest szaro. Jesteśmy zmęczeni, A te prace komunalne często jednak odbywają się w tych okresach jesiennych i może mało formalnie oczojebny kolor jednak daje po prostu nam pewien poziom takiego bezpieczeństwa, że my się po prostu wzajemnie widzimy. Ale też kolejna rzecz. O, jeszcze zatyczki do uszu, bo to jednak też wskazane, bo zapomniałem. Czy to są słuchawki, czy to są zatyczki. To jest obojętne, ale dbajmy o aparat słuchowy, bo jednak warto coś później słyszeć. I mamy inne jeszcze zabezpieczenia. Tak zwany pierścień bezpieczeństwa, jak ja to pozywam. Dokładnie. I właśnie go uruchomiłem. Gdy do maszyny dostanie się jakby niewskazany materiał, bądź w zbyt dużej ilości, przyciskając ten pierścień zatrzymujemy walec dozujący, a tak go cofamy dokładnie i ponownie uruchamiamy walec dozujący. I to można powiedzieć, że to jest niby nic, ale to jednak ma użytkowe znaczenie, ponieważ jesteśmy w terenie, daleko od bazy. Jeżeli to było zatkane, nie musimy mieć kluczy, nie musimy tam, powiedzmy, kombinować, rozkręcać połowy maszyny, tak jak to kiedyś było w tych urządzeniach,
tylko robimy to w sposób bezpieczny, możemy wyciągnąć, bo może się okazać, że to jest po prostu tylko tak zwany bieg wsteczny. Tak jest. Maszyna jest Odblokowana, zabezpieczona, że jest unieruchomiona. I Można to wyczyścić. powracamy dalej do Dokładnie. pracy.